Witam serdecznie. Recepta na Outbacka w Subaru jest bardzo prosta. Bierzemy Legacy, dokładamy 5 cm prześwitu, nie malujemy zderzaków, gdzie to jest tylko możliwe i masz, wypisz, wymaluj Subaru Outback. Zapraszamy na test wersji z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym. Przykład Subaru Outback pokazuje, jak ciężko jest trafić w gusta klientów. Poprzednia generacja Outbacka była moim zdaniem trochę za bardzo japońska. Ten charakterystyczny kształt świateł i parę innych detali sprawiło, że też inni klienci niechętnie spoglądali na ten samochód, kiedy kupowali auto z tego segmentu. Ale przynajmniej jak ktoś już kupił, to na drodze bardzo mocno tym samochodem się wyróżniał. Natomiast teraz w nowej generacji mamy tu auto już ugrzecznione, na pewno bardziej europejskie i na pewno bardziej eleganckie. To na pewno podciągnie wyniki sprzedaży, ale z drugiej strony, jeśli ktoś będzie chciał się wyróżnić, to w tym samochodzie, takim, który troszkę za bardzo się wkomponował już w ogólne trendy, największym wyróżnikiem będzie logo Subaru. No chyba że też 20-centymetrowy prześwit, większy niż w niejednym crossoverze. Oprócz świateł, które oczywiście rzucają się w oczy, w nowej generacji zmienił się także grill, zderzak, progi, relingi i oczywiście wnętrze. We wnętrzu zmiana jest kolosalna. Subaru oferuje do Outbacka tylko dwa silniki, diesla i benzynę. Jeśli zdecydujecie się na benzynę, a zapewne się zdecydujecie, bo wystarczy poczytać na forach, co ludzie piszą o dieslu, to decyzja jest prosta, to dostaniecie 175 koni i 235 Nm. Jeśli natomiast pójdziecie w kierunku diesla, to dostaniecie 150 koni i aż 350 Nm. My dzisiaj testujemy silnik benzynowy, który do setki rozpędza się, może rozpędza się to za dużo powiedziane, nabiera prędkość do 100 na godzinę w 10,2 sekundy. Ja podczas pomiarów dzisiejszych wykryłem, że jest to odrobinę wolniejsze, ale to można akurat wybaczyć, tam jest chyba parę dziesiątych sekundy. Natomiast prędkości maksymalnej nie testowałem, pozostaje zaufać, że jest to 210 km na godzinę. Średnie spalanie deklarowane przez Subaru to 7 litrów. W mieście auto powinno spalić około 8,7, a w trasie około 6. I szczerze powiedziawszy, w mieście jeszcze nie sprawdzałem, ale w trasie wyszło mi znacznie o ponad litr mniej. Także pojemność baku tutaj jest 60 litrów i teoretycznie, zgodnie z danymi producenta, powinno to wystarczyć na prawie 1000 km, ale w praktyce, jeśli będziemy jeździć oszczędnie, przejedziemy nawet więcej. Subaru Outback nawet dla dwumetrowca daje dość dużo przestrzeni. Nad głową mamy takie jeszcze ze 2, może nawet 3 palce wolnej przestrzeni, mimo że w tym naszym testowym samochodzie jest też okno dachowe, które zabiera trochę miejsca na wysokość. Kierownicę regulujemy w 2 osiach, jak widać, ale w dosyć niewielkim, szczerze powiedziawszy, zakresie. A fotel, przynajmniej w tej naszej testowanej wersji Exclusive, jest w pełni regulowany tutaj elektrycznie i łatwo go ustawić. Mamy też opcję regulacji odcinka lędźwiowego, co prawda tylko w jednej płaszczyźnie. Na wysokość regulujemy przód osobno, tył osobno. Trochę martwi to, że siedzenie ma tutaj zbyt krótkie, mogło być odrobinę przynajmniej dłuższe, ale warto pochwalić za to, że oparcie jest dość wysokie, zagłówek podnosimy dość wysoko, a do tego pozwala jeszcze regulować to jeszcze na 3, na 4 nawet kliki do przodu, więc każdy znajdzie miejsce dla siebie. Z tyłu miejsca również pod dostatkiem, co prawda delikatnie dotykam kolanami fotela przed sobą, ale to nie jest dramat, absolutnie nie przeszkadza, również osoba siedząca z przodu tego raczej na pewno nie odczuje. Nad głową również miejsca nie brakuje, tutaj mam jeszcze także 2 palce wolnej przestrzeni, więc jak na siedzenie dla dwumetrowca z tyłu, to warunki są jak najbardziej komfortowe. Zwróćcie uwagę, że nawet zagłówek na tylnej kanapie jest wystarczająco wysoko umieszczony dla dwumetrowca, więc tutaj chyba wszystko jest ok. Warto też zwrócić uwagę na to, że oparcie
oparcie tylnej kanapy możemy ustawiać w dwóch pozycjach. Tu jest odpowiednie dźwignia, którą możemy ustawić to albo w pozycji takiej bardziej do siedzenia, albo takiej bardziej do leżenia, więc mamy tutaj kilka opcji do wyboru. Teraz się przesiadam na prawą stronę, nie muszę przeskakiwać przez jakiś bardzo duży tunel centralny, on jest taki dosyć zaokrąglony, więc to ułatwia też tutaj podróżowanie w prawo, w lewo po tylnej kanapie. I możemy wspomnieć przede wszystkim o tym, że tutaj również jest to opcja w wersji Exclusive. Mamy tu nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu. Mamy oczywiście kieszenie, jedna, druga. W drzwiach również znajdziemy kieszenie wyprofilowane pod butelkę. I na końcu jeszcze warto pokazać wielki podłokietnik i miejsca na kubeczki. Mamy też osobne światła dla pasażerów siedzących z tyłu. Jakość wykończenia z przodu i z tyłu jest taka sama. Z przodu mamy delikatnie uginające się pod palcem tworzywo, z tyłu dokładnie to samo. Z przodu mamy bardzo miękki podłokietnik, z tyłu dokładnie to samo. Zajrzyjmy teraz do bagażnika. Klapa w wersji Exclusive jest podnoszona elektrycznie, co sprawia, że musimy ją otworzyć dużo wcześniej, zanim chcemy do niej zajrzeć. 559 litrów, tyle oferuje bagażnik w Outbacku. To jest o 91 litrów mniej niż daje przykładowo Volkswagen Passat w wersji Variant, ale jeśli złożymy oparcie tylnej kanapy, to uzyskamy aż 1848 litrów, co oznacza, że to będzie już 68 litrów więcej niż w Passacie Variancie. No i zajrzyjmy teraz, popatrzmy na szczegóły. Szczerze mówiąc, wykończenie tego samochodu całkiem tutaj od strony bagażnika do siebie przekonuje. Zacznijmy może jednak od tego, co jeszcze należałoby poprawić, a mianowicie rozwijanie rolety. Tutaj należy niestety trafić w te staromodne zaczepy i to wiadomo, teraz może się udać, a teraz może się nie udać. No, udało się. Nie jest to trudne, ale szczerze powiedziawszy, nowoczesne samochody mają to rozwiązane na prowadnicach i tak, to byśmy chcieli tutaj widzieć. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że roletę możemy schować pod podłogę i miejsce dla tej rolety tu się znalazło. Podnosimy całkiem solidną podłogę, możemy ją zawiesić tutaj na haczyku i pod odpinanymi fragmentami, to po prawej i po lewej stronie, jest odpowiednie miejsce, gdzie roletę odkładamy. Oprócz tego widzimy tu oczywiście całkiem sporo miejsca na różne nasze nawet drobne gadżety. Widzimy tu też niestety kompresorek, a więc nie mamy tu koła zapasowego. Zwróćcie uwagę na takie szczegóły, jak takie miękkie wykończenie tutaj, co sprawia, że po włożeniu roletu na wybojach nie będzie nam nic się tłukło w bagażniku. Za to akurat należy Subaru pochwalić, za takie drobiazgi. Oprócz tego zwróćcie uwagę na takie drobiazgi, jak na przykład taki haczyk, który można zamknąć albo otworzyć. To jest całkiem fajne, chociaż z drugiej strony on nie wygląda jakoś zbyt solidnie. Szczerze powiedziawszy, jakbym powiesił coś cięższego, na przykład 5 kg ziemniaków, mam wrażenie, że mógłby się otworzyć i tak by już na zawsze zostało. Oprócz tego mamy tutaj takie na przykład zaczepy do rozciągnięcia siateczki, które też mają dwie pozycje, albo właśnie otwarte, albo zamknięte i to jest też całkiem fajne. Tu mamy jakiś schoweczek, no i wreszcie warto pokazać, tu akurat po prawej stronie jest system audio i warto pokazać, jak działa też system do składania oparć tylnej kanapy. Ciągniemy za uchwyt, kanapa się składa, widzimy, że mamy płaską powierzchnię, bez progów, no i tak jak powiedziałem, bardzo pojemną. No i na koniec zamykanie bagażnika mamy na dwa sposoby, albo taki solidny uchwyt i to jest sugerowane rozwiązanie, dlatego że jest bardzo szybkie, albo też naciskamy przycisk i mamy 15 minut do startu. We wnętrzu kompletna rewolucja, wszystko się zmieniło, to jest kompletnie inne auto i to zmiany są zdecydowanie na plus. Popatrzcie przez chwilę na to sami. Ja zacznę może od kierownicy. Mamy tu nowe przyciski estetyczne, bardzo przyjemne w dotyku i to nie jest na pewno to oldschoolowe rozwiązanie, które było w poprzedniej generacji, takie, które nawiązywało bardziej do Subaru WRX STI, które wcale nie musi być jakieś super mega przyjemne w dotyku, a tutaj w Outbacku już w nowej generacji to mamy. Druga sprawa to popatrzcie na wyświetlacz. Wcześniej ten ekran był tak osadzony nieco głębiej, teraz to jest taka jedna nowoczesna tafla szkła i również dotykowe przyciski, ale w takich wgłębieniach. To wszystko jest naprawdę ładnie ozdobione takimi jeszcze elementami, które sprawiają, że widać jakby granice między poszczególnymi przyciskami. To wszystko jest naprawdę sensownie zrobione. Zmieniły się też kształty tutaj kratek wentylacyjnych. Teraz one są takie bardziej europejskie. Wcześniej były tak charakterystycznie samurajsko powyginane. To jest też moim zdaniem całkiem sensowna zmiana. Pojawiło się chyba ta listwa, chyba jej wcześniej nie było.
Tutaj mamy twardy plastik, tu mamy coś, co udaje aluminium nieskutecznie, ale wnosi całkiem sporo takiego światła do wnętrza. Tu mamy listwę lakierowany plastik, który ma taki jeszcze swój charakterystyczny wzorek. Wyżej znajdujemy miękki w dotyku element, który, znaczy właściwie to tworzywo, które się tutaj rozciąga przez cały kokpit. Tu wszystko jest mięciutkie w dotyku i przyjemne. To przechodzi również tutaj dalej na tworzywo na drzwiach, który jest nieco mniej już miękki, ale wciąż jest miękki, ugina się pod palcem. Tu znów mamy połączenie tego lakierowanego plastiku i czegoś, co udaje aluminium. Następnie mamy kawałek miękkiego tworzywa i dziurkowane, bardzo fajne wykończenie i mega miękki podłokietnik po lewej stronie. Po prawej stronie również bardzo miękki, więc tutaj naprawdę jest wszystko na plus. Popatrzcie też na taki plastik, który jest tak zrobiony, jakby to było, nie wiem, szczotkowane aluminium. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Zwróćcie uwagę, że też jest inny kształt lewarka zmiany biegów. Mamy tu takie już typowo europejskie rozwiązanie. Oczywiście pozostało parę nawiązań do tradycji, a jeszcze pokażę taki na przykład ładny pokrętło. Tu naprawdę o każdy szczegół zadbano. Pokażę o nawiązaniu do tradycji. Obiecałem, proszę bardzo, te przyciski poznajemy, one już były. Zwróćcie uwagę, czego tu brakuje. Brakuje tu daszka, na którym były wyświetlane informacje z komputera, spalania i tak dalej. Tego daszka już teraz tu nie ma, na szczęście, dlatego że on tutaj był w sumie niepotrzebny, bo wszystkie te informacje przecież można było wyświetlić gdzie indziej. Zresztą styl wyświetlanych tam informacji nie pasował do niczego, na dobrą sprawę. Tutaj mamy zupełnie już teraz spójny styl wyświetlania, dzięki temu, że liczba tych wyświetlaczy się zmniejszyła. I teraz popatrzcie, ten daszek zniknął, bo tu możemy wyświetlać przecież nasze informacje o spalaniu i nie tylko. I teraz tak, sterujemy tym wszystkim. Pod kierownicą mamy stosowne przyciski. Wszystko jest mega wygodne, mega czytelne, intuicyjne. Cudownie. Tylko że teraz, jeśli przychodzimy na przykład do średniego spalania i chcemy to średnie spalanie zresetować, to wydaje się, że przycisk set służy temu, aby to zresetować. No i okazuje się, że wcale nie. Temu służy przycisk, który się znajduje tutaj pod kierownicą, Trip Reset, i to jest takie wspomnienie takiego bolca, który był kiedyś tutaj pod tym daszkiem i pod tym trzecim wyświetlaczem. Ten bolec przekształcił się w przycisk i powędrował wciąż tutaj, wciąż jeszcze nie na kierownicę, i dopiero przyciskając tutaj resetujemy dzienny przebieg i resetujemy przy okazji spalanie. Tak to niestety działa, więc troszkę tych takich rozwiązań tradycyjnych pozostało. Być może po prostu tak chcieli, aby nie wszystko zupełnie stanęło na głowie, tylko trochę tradycji zostało. Tu pokazuję jeszcze inne przyciski, które pozwalają włączać, wyłączać różne funkcje samochodu. Tu mamy dwie możliwości zapamiętania ustawień foteli. Na podsufitce widzimy schowek na okulary, sterowanie oknem dachowym. Tu mamy jakieś takie możliwości wsadzenia tu jakichś papierów. Tu mamy oczywiście podświetlane lusterko. No, wszystko jest moim zdaniem w tym samochodzie jak najbardziej na dobrym poziomie. Warto też wspomnieć o wymiarze praktycznym. Tu mamy dwa schowki na kubeczki. Ten po lewej jeszcze działa, ten po prawej niestety jakoś tak się urwał. Nie wiem nawet, czy to ja zrobiłem, czy nie. Chyba nie, bo mam to auto dopiero od paru godzin, a nic takiego nie pamiętam. A gdyby ja, to przepraszam. I teraz tak, tu mamy jeszcze jeden schowek, fajnie wykończony gumą, w sam raz, żeby włożyć do niego telefon. I teraz okazuje się, że jak ktoś ma taki telefon wielkoformatowy, smartfon, to on niestety tutaj się nie mieści. To znaczy mieści się, bo można to zamknąć, no ale tak do końca jakby nie jest to tak, jak powinno być, prawda? W tym wymiarze to też do końca się nie zmieści, bo się już w tym momencie nie zamknie, więc być może należy ten telefon umieścić tutaj. No ale to przy hamowaniu niestety może się wyśliznąć. No to może tutaj, ale tutaj niestety kieszenie nie są wykończone jakimś miękkim tworzywem, a więc jak będziemy trzaskać drzwiami, to może się skończyć tym, że będę musiał kupić kolejny telefon, bo ten się roztrzaska, a już bym tego nie chciał, więc pozostaje szukać dalej. No i wtedy znajdujemy ten schowek. Tutaj jest taka tacka, na której niestety tu też telefon się nie mieści. Tu mamy za to jakieś tam miejsce na drobiazgi, na drobne. I teraz to myślałem, że się podnosi. Niestety nie, to się nie podnosi, to się po prostu wyrzuca i teraz mamy ładnie wykończony taką wykładziną schoweczek z wyjściem tutaj również 12 V i tu dopiero można ten nasz telefon wrzucić. Ok? Lepiej tak niż wcale. Teraz musimy poskładać te puzzle.
żeby to było wszystko dobrze poukładane, bo na pewno zauważycie na filmie i skrytykujecie, że nie zrobiłem tak jak było. I teraz tak, jeszcze ostatni schowek, rozczarowujący trochę, bo jest dosyć pojemny, ale Subaru postanowiło dorzucić trochę tutaj makulatury i ta makulatura zajmuje dokładnie cały schowek, więc niestety, ale schowków tak jakby tutaj przed pasażerem jakby nie było tego schowka. No i wreszcie ostatni schowek w drzwiach, tutaj po prawej stronie pokazuje, że woda się mieści pod warunkiem, że połowę tej 1,5-litrowej butelki wypijemy, bo wtedy ona się staje taka półpusta, taka trochę bardziej, że tak powiem, giętka i wtedy można ją tutaj wcisnąć. Niestety ta kieszeń nie przewiduje tutaj włożenia takiej normalnej, pełnej 1,5-litrowej butelki. Trzeba dopiero tak docisnąć mocniej, no to wtedy wejdzie, ale to chyba nie jest do końca to, o co nam chodziło. Ale pomijając te drobne niedociągnięcia praktyczne, czy też takie jakieś odwołanie do tradycji i niechęć do przeniesienia tego przycisku na swoje miejsce, gdzie on powinien być, czyli tutaj na kierownicę, to naprawdę różnica pomiędzy poprzednim Outbackiem a obecnym Outbackiem to jest tak, jak między samochodem, który był poziom niżej, jeśli chodzi o wykończenie, a naprawdę cały, pełny poziom wyżej, jeśli chodzi o wykończenie. Ten samochód naprawdę może konkurować z europejskimi samochodami i jego odpowiednikami. Wrażenia z jazdy są dość mieszane, bo może zacznę od zawieszenia. Na początek asfalt. Na asfalcie poczujemy większość pęknięć, większość studzienek i dziur na drodze poczujemy w środku. To nie jest samochód na tyle komfortowy. Teraz akurat jedziemy tutaj na Ruczaju drogą, która jest w miarę świeża i tu się nic nie dzieje. Ale jeśli będziemy jechać drogą rozbitą, starą, to nie poczujemy się w tym samochodzie zbyt komfortowo i to nie jest do końca to, czego bym oczekiwał od takiego właśnie rodzinnego samochodu. Ale jeśli zechcemy wykorzystać tą twardość zawieszenia i powiedzmy jedziemy tak, no nie wiem, dajmy na przykład 60 i zmieniamy pas szybko, raz, dwa, no i momentalnie mamy tutaj tuż przy prędkościomierzu ikonkę, która miga i mówi: sorry stary, ale musimy Cię troszkę uspokoić. Mamy tu fantastyczny napęd na 4 koła, który radzi sobie z takimi sytuacjami prawdopodobnie dużo lepiej niż kierowca i niż elektronika. No więc pozwólmy mu zadziałać. Pozwólmy też kierowcy zadziałać. Nie da się wyłączyć tych wszystkich elektronicznych kagańców. To wszystko będzie reagowało w pierwszej kolejności i kierowca nie ma kompletnie nic do powiedzenia. Wykonałem przy 60 na godzinę prosty manewr, dosyć szybki, ok, zmieniłem pas z prawego na lewy. Momentalnie z tyłu tylna oś prawdopodobnie zaczęła delikatnie dostawać nadsterowności i zanim napęd na 4 koła gdzieś tam mógł coś skorygować, momentalnie elektronika zrobiła swoje. Oczywiście jestem bezpieczny, ale czy po to kupujemy Subaru, żeby jeździć tylko bezpiecznie? No chcemy coś mieć od tego, chcemy poczuć, że zapłaciliśmy za to AWD, nie dlatego tylko, żeby wodzić tam plakietkę na tylnej klapie, ale też, że ten napęd nas wyręczy, zanim zaczną działać te wszystkie elektroniczne cuda, które prawdopodobnie w Subaru uznali, że są bardziej skuteczne. Jeśli zjedziemy z asfaltu, to poczujemy się jak w bajce. Ten samochód naprawdę jest tak zestrojony, że po zjechaniu na drogę szutrową chce się tylko cisnąć, nie objeżdżać żadnych dziur, nie interesują go żadne jakieś wyboje, dlatego że on te wszystkie wyboje jakimś cudem tam właśnie zaczyna połykać, tam właśnie czuje się jak ryba w wodzie i tam właśnie ten napęd na 4 koła okazuje się, że fantastycznie działa i wtedy już żadnego nie widać tutaj żadnej reakcji elektroniki. Wszystko się odnajduje, wszystko jest w tym momencie na swoim miejscu, więc pozostaje tylko tym samochodem wyjeżdżać jak najczęściej poza miasto, bo to jest chyba najbardziej optymalne, że tak powiem, wykorzystanie tego samochodu, co też nie dziwne. No, mamy Outbacka. Teraz skrzynia biegów i to jest dosyć trudny temat, bo o Linartroniku czytałem same dobre rzeczy, ale jako założenie ja skrzyń bezstopniowych nie lubię, więc jak to będzie? No i jest całkiem nieźle, bo to nie jest taka zwykła pierwsza z brzegu skrzynia bezstopniowa, dlatego że akurat Linartronic jest bardzo skomplikowanym japońskim wynalazkiem, który łączy w sobie zarówno zasady działania skrzyni klasycznej z przekładnią hydrogenetyczną, jak i skrzyni CVT. Do pewnej prędkości startujemy ze skrzyni
skrzynią klasyczną. Dopiero powyżej 8 na godzinę, jeśli się nie mylę, ta skrzynia klasyczna jest niejako blokowana i wtedy przejmuje zadanie jakby skrzynia CVT. Dzięki czemu cały zestaw jest bardziej efektywny, bardziej skuteczny, samochód mniej pali i to jest rozwiązanie unikalne, bo chyba nikt czegoś takiego nie stosuje. Tutaj również unikalna ta skrzynia jest w takim sensie, że jest to jedyna bezstopniowa skrzynia, która ustawiona wzdłużnie jest w stanie obsłużyć napęd na 4 koła. Za co nie lubimy skrzyń CVT? Za co ja nie lubię skrzyń CVT? Dlatego, że generalnie mówi się, że z tymi skrzyniami samochód wyje, bo skrzynia ustawia obroty na poziomie, nie wiem, 3000 obrotów na minutę i tak to trzyma, aż w pewnym momencie uznaje, że to już wystarczy 2 i powolutku zjeżdża do tych 2 i znów trzyma na tych samych obrotach, a my przyzwyczailiśmy się, jeżdżąc latami skrzyniami manualnymi czy innymi klasycznymi, że nam się obroty zmieniają. Ta skrzynia, nie wiem jak ona to robi, ale to robi tak, że teraz na przykład będę przyspieszał, 3, powolutku idzie do góry. Idzie do góry tak jak normalna skrzynia, 4 i proszę bardzo, i przeskoczyła na 2,5. Jednym skokiem. A więc jest to skrzynia CVT, która przeskakuje, udając zwykłą skrzynię, a więc nikt nie ma powodu narzekać na to, że tutaj silnik wyje, a jednocześnie kiedy jedziemy jednostajnie, to jest w stanie bardzo delikatnymi ruchami uwzględniać w obrotach, powiedzmy, wiatr, że podjeżdżamy do góry, że zjeżdżamy na dół. Tutaj jak ja robiłem test spalania, to zwykle mówię, że przy tej prędkości obroty są takie i takie. Tutaj nie sposób było zaznaczyć konkretnych obrotów, dlatego że jeśli autostrada biegła delikatnie pod górkę, to obroty były wyższe, jeśli w dół, to obroty były niższe. Ona działa jak skrzynia bezstopniowa, aby wykorzystać to, co najlepsze potrafi robić skrzynia bezstopniowa. Do tego, jeśli chcemy przyłączać biegi wirtualne, tutaj łopatkami pod kierownicą, z jakiegoś powodu tutaj na lewarku po prawej stronie nie ma takiej możliwości, to okazuje się, że ona jest też bardzo szybka. 1/10 sekundy, tyle deklaruje producent i szczerze powiedziawszy wierzę w to. Zresztą zobaczycie to sami w drugiej technicznej części mojego testu tego samochodu, gdzie nagrałem, jak działa ta skrzynia biegów. No i na koniec wrażenia z silnika. 2,5 litra Boxer, fantastyczne oczywiście brzmienie, fantastyczne obroty, co chwilę możemy tutaj obserwować, jak nam się wbija na 6000, czujemy się jak Schumacher za kierownicą, aż do momentu, kiedy zaczynamy mierzyć driftboxem i nagle się okazuje, że mamy napęd na 4 koła, mamy skrzynię biegów, to wszystko tam gdzieś zabiera trochę energii, każdy bierze trochę dla siebie, w każdym razie 10 powyżej 10 do setki z 2,5 litrowego silnika. Akurat w marce Subaru nie robi na mnie wielkiego wrażenia, ja właściwie to jestem lekko rozczarowany, choć to jest oczywiście duży samochód i to jest podniesiony samochód, opory powietrza i tak dalej, ale to jest moim zdaniem zbyt słaby wynik, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jak już to jedzie nie tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, to przynajmniej mogłoby to mniej palić, a tu mamy spalanie 10,8, to też nie jest zbyt dobry wynik, więc powiem tak, silnik fantastyczny, jeśli chodzi o wizerunek, jeśli chodzi o osiągi przeciętny, jeśli chodzi o spalanie, to niestety niezbyt dbającym o naszą kieszeń. I jeszcze jeden sportowy dodatek do naszego testu, a mianowicie Subaru ma swoją szkołę jazdy. A ta szkoła jazdy ma siedzibę w Kielcach, na torze w Kielcach. I dlatego udało nam się już praktycznie w dniu zwrotu tego samochodu, bo dzisiaj po południu musimy go oddać, przyjechać tu do Kielc na tor i mamy tu taki odcinek leśny, z którego możemy przez najbliższy czas korzystać. Nagramy dla Was kilka ujęć, jak ten samochód jeździ w warunkach takich bardziej sportowych. No to jedziemy.
Moi drodzy, jeśli Wam się wydaje, że samochód, który może równie dobrze jeździć po asfalcie, jak i poza asfaltem, będzie równie dobrze radził sobie na torze, to nie mylicie się, pod warunkiem, że nie będziecie po tym torze jeździć zbyt szybko. Ten samochód to jest komfortowe, rodzinne kombi, które ma coś innego na celu niż jeżdżenie ostro bokiem po torowym asfalcie. Tutaj niestety zwróćcie uwagę na te koła, 60 profil i weźcie pod uwagę nieco podniesiony środek ciężkości, weźcie pod uwagę generalnie masę samochodu i okazuje się, że w ostrym zakręcie tutaj podwozie robi co może, ten napęd na 4 koła naprawdę nieźle pracuje nad tym, żeby kierowca nic nie musiał korygować, dlatego że zarówno przednia oś, jak i tylna oś posłusznie jadą tam, gdzie trzeba, ale wszystko to jest niestety korygowane przez opony, które się wyraźnie uginają i wyraźnie zaczynają lekko odpływać, słychać ten pisk opon. To jest też charakterystyczne dla Subaru, że jak piszczą opony, to wszystkie 4, bo tutaj wszystko jest idealnie zbalansowane, więc to jest w sumie plus, że jak już piszczą, to wszystkie naraz. Weźcie to pod uwagę, jeśli macie przed sobą jakiś ostry manewr, czy macie zamiar właśnie pobawić się tym samochodem po torze, że opony nie będą w tej sytuacji, przynajmniej te opony, waszym przyjacielem. I jeszcze jedna uwaga, jeśli macie zamiar właśnie też pobawić się na torze ja kontra tor, ja kontra samochód, to niestety tam po środku znajdzie się coś jeszcze. Elektronika, której nie da się do końca wyłączyć, więc przy ostrzejszych ruchach kierownicy niestety, ale na tablicy rozdzielczej zawsze będzie migała kontrolka. Kontrolka, która ustabilizuje ten samochód, kontrolka, która przyhamuje jedno, drugie koło, kontrolka, która powie: sorry stary, ale nie jesteś na drodze sam, ja Ci pomagam. Nawet jeśli nie chcesz tego, ja Ci i tak pomogę. Więc od strony torowej, tak jak mówię, ten samochód raczej to nie jest jego miejsce, to nie jest do końca miejsce, gdzie on pokaże siebie z najlepszej strony. Jego tak naprawdę żywioł to miasto, jego żywioł to okolice jakieś tam poza miastem i bezpieczeństwo, które dba o kierowcę i o pasażerów, nawet jeśli kierowca akurat chwilowo nie przeszedł jakiegoś kursu ostrej, sportowej jazdy. Elektronika tutaj zawsze czuwa. Co na torze nie zawsze się sprawdza. Subaru jak zwykle podaje ceny w euro, więc pozostaje mi zrobić szybkie przeliczenie po dzisiejszym kursie. I tak najtańsza wersja będzie kosztowała 138 000 złotych. Będzie to wersja Trend z silnikiem diesla i manualną skrzynią biegów. Jeśli chcemy dopłacić do mocniejszej wersji z silnikiem benzynowym, to wersja Active już z lineartronikiem, czyli z automatyczną skrzynią biegów CVT, będzie kosztowała 144 000 złotych. 162 000 złotych będzie kosztowała wersja Exclusive, najwyżej wyposażona wersja również z benzynowym silnikiem i automatyczną skrzynią biegów, natomiast najdrożej zapłacimy za wersję Exclusive z silnikiem diesla, również w wersji z automatyczną skrzynią biegów, 170 000 złotych. Nasza testowa wersja kosztuje cennikowo 162 000 złotych i to jest wersja Exclusive, praktycznie pełne wyposażenie, nie ma tam zbyt wiele do dokupienia. Tutaj wypisałem listę rzeczy, które można jednak dokupić i to jest tak: nakładki na nadkolach, chlapacze, ochronne nakładki na zderzaki, maty do bagażnika, a więc akcesoria i gadżety. W tym naszym testowym samochodzie akurat są dokupione chlapacze i właśnie takie ładne srebrne nakładki na zderzaki i na progi. I to tyle, więc przypuszczam, że ten samochód w praktyce kosztował nie więcej niż 165 000 złotych. Wspomniałem o prawie kompletnym wyposażeniu wersji Exclusive. Popatrzcie, w standardzie w wersji Exclusive znajdziemy m.in. elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, elektryczną regulację foteli, zmiany biegów przy kierownicy, radio cyfrowe, częściowo skórzaną tapicerkę foteli, nawigację z dotykowym ekranem, nawiewy z tyłu w konsoli środkowej, co ciekawe to jest opcja w wersji Exclusive, system dostępu bezkluczykowego, 18-calowe felgi i Hill Descent Control, czyli kontrolę zjazdu ze wzniesienia. Subaru Outback ma trochę szczęścia, dlatego że jego najwięksi konkurenci, takie jak Volkswagen Passat, wersje Alltrack czy też Skoda Super, wersje Outdoor, nie są w tej chwili dostępni, po prostu są w fazie zmiany generacji. Zresztą gdyby byli dostępni, to i tak nie mieliby aż takiego prześwitu. 20 cm w Outbacku kontra zaledwie 16,5 w Passacie, przynajmniej w B7 tak było, czy 18,3 w Superbie. Jeśli rozejrzymy się dalej po rynku, to możemy znaleźć oczywiście Audi
Audi A4 Allroad, które ma 18 cm prześwitu, ale jest znacznie droższy i znacznie ciaśniejszy, czy też Volvo XC70, któremu na pewno nie zabraknie przestrzeni w środku, ale też prześwitu też nie, dlatego że ten oferuje z kolei 21 cm prześwitu. No i jeszcze dla kogoś o bardziej zasobnym portfelu pozostaje Audi A6 Allroad, które kosztuje oczywiście o wiele więcej, ale daje 22 cm prześwitu, znacznie większe możliwości terenowe i odpowiednią ilość miejsca w środku. Po raz kolejny wspominam o tym, że uterenowione kombi mogą być receptą na posiadanie kilku aut w jednym. Może to być samochód zarówno podobny do crossovera, jak do autoterenowego, jak do autorodzinnego, czy wreszcie do auta reprezentacyjnego. Jest to auto wystarczająco podniesione, aby atakować dziury i krawężniki w mieście. Jest wyposażone w rewelacyjny napęd na 4 koła, dzięki czemu zajedzie w terenie dalej niż inni. Na długi weekend możemy się spakować z rodziną, jeśli zabraknie nawet miejsca w bagażniku, to możemy zamontować dodatkowe bagażniki, czy też przypiąć rowery na specjalnym bagażniku dostępnym w opcji, a po odpięciu wszystkich rowerów i bagażników możemy tym samochodem wybrać się na biznesowe spotkanie jako autem reprezentacyjnym. A więc wygląda na to, że warto. Testowany dzisiaj Subaru Outback to jest klasyczny przykład auta na zamówienie. Chcieliście Outbacka? Chcieliście z Lineartronikiem? Chcieliście z 2,5-litrowym silnikiem diesla? Wszystko jest. Chcieliście, aby Outback nie był Skodą? Jest Subaru. Piszcie w komentarzach, co Was interesuje w następnej kolejności. Nie zapominajcie o subskrypcji. Do zobaczenia.